Drodzy Państwo, pozdrawiam Państwa serdecznie z Tuchowa, z naszego klasztoru. W tym roku mija 155 lat od momentu, kiedy papież Pius IX przekazał nam, redemptorystom, ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą inaczej nazywamy ikoną Matki Bożej Pasyjnej. W związku z tym na nas, na redemptorystach, ciąży obowiązek, aby z jednej strony propagować kult, a z drugiej strony prowadzić badania naukowe. Dlatego też w tę piękną rocznicę zapraszam Państwa na ciekawą podróż w czasie śladami ikony Matki Bożej Pasyjnej. Ta ikona, drodzy Państwo, jest Państwu znana. Jest to półpostać Matki Bożej i oczywiście postać cała Pana Jezusa. Charakterystyczną cechą ikony pasyjnej są aniołowie po prawej i po lewej stronie Matki Bożej z narzędziami pasji. Mam przed sobą, drodzy Państwo, ciekawy przewodnik wydany przez Kościół na Krecie, Kościół prawosławny. Akurat ten, który ja tu mam przed sobą, jest w języku rosyjskim. To są, drodzy Państwo, góry na Krecie, gdzie znajduje się właśnie ten kościół, ta cerkiew, określana mianem Bogu Rodzicy Kery Kardiotis. Autorzy wskazują właśnie tę cerkiew, z której ów kupiec miał wykraść ikonę. W tej chwili nie będę się odnosił do tej informacji, uczynię to w następnych odcinkach. Ikona, ten typ, powstał oczywiście w szkole kreteńskiej, wenecko-kreteńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Andreas Ritsos jest wskazywany jako autor tego typu. Andreas Ritsos, czy po prostu jego szkoła. Nasuwa się pytanie, czy Andreas Ritsos i jego uczniowie, że tak powiem, skomponowali tę ikonę jako rzecz artystycznie zupełnie nową, czy też nawiązywali do istniejących już motywów. To zagadnienie jest szalenie ważne. Co więcej, obserwuję, że na przestrzeni ostatnich 50 lat w badaniach na ten temat dokonały się ogromne zmiany. W 2011 roku pan dr Matthew John Milliner opublikował bardzo interesującą rozprawę naukową pod tytułem Dziewica Pasyjna – The Virgin of the Passion. Mam przed sobą wydruk tej pracy, ponieważ ona jest dostępna w internecie i każdy może ją po prostu sobie przeczytać. Jest to bodaj pierwsza tak obszerna i komplementarna praca na temat ikony pasyjnej. Pan doktor dotarł do cerkwi pod wezwaniem Panagia tu Araka w wiosce Lagudera na Cyprze. Ta wioska znajduje się w paśmie gór Trodos. To nie są góry wysokie. Tam znajduje się kilkanaście cerkwi bardzo cennych, między innymi ta Panagia tu Araka. W tej cerkwi po prawej stronie, bardzo blisko carskich wrót, znajduje się duży fresk Matki Bożej pod nazwą Arakiotissa. Ten fresk liczy kilka metrów kwadratowych. Pochodzi on z 1192 roku. Drodzy Państwo, mamy przed sobą małą sensację. To jest chyba pierwsza ikona w Europie,
tamtego właśnie fresku. Ta ikona, ta kopia znajduje się w naszym klasztorze w Tuchowie. Popatrzcie na nią. Drodzy Państwo, to jest pierwszy przypadek, o czym pisze pan doktor, kiedy na ikonie występują aniołowie właśnie z narzędziami męki. Porównajmy sobie. Tu mamy ikonę rzymską z kościoła redemptorystów i tu mamy ikonę z Cypru, z miejscowości Lagudera. Jest oczywiście różnica między ikoną rzymską a ikoną cypryjską. Charakterystyczne jest to, że na ikonie Arekiotissa dodam, że nazwa pochodzi albo od nazwy groszku, normalnego groszku spożywczego, albo od nazwy kwiatu, który rośnie w tamtych górach. Tego już w tej chwili nie będziemy dociekać. Na tej ikonie mamy całą postać tutaj na tronie. Charakterystyczny jest ten tron. Drodzy Państwo, pewnie nie jeden raz widzieliśmy różne trony, ale pewnie akurat taki tron widzimy chyba pierwszy raz. Nasuwa się pytanie, czy autor tej ikony z XII wieku bazował na jakichś innych wzorach, czy ta ikona jest po prostu jego oryginalną interpretacją bez nawiązywania do zupełnie innych wzorców. W tej chwili nie znamy starszej ikony pasyjnej, która by zawierała właśnie w taki sposób te elementy pasyjne, które zostały później zawarte, umieszczone na ikonie rzymskiej. W poszukiwaniu prawzoru ikony Arakiotissy dotarliśmy do ikon koptyjskich, co jest niewątpliwie wielkim zaskoczeniem. Pokażę Państwu ikonę z przełomu VI i VII wieku. To jest oczywiście tylko i wyłącznie zdjęcie. Pochodzi ona z klasztoru świętego Apolla. Obecnie znajduje się w Kairze w Muzeum Koptyjskim. Popatrzcie Państwo. To jest przełom VI i VII wieku. To jest 1192 rok. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Na tron. Charakterystyczna owalna część tego tronu na ikonie koptyjskiej i na ikonie w Laguderze. Pokażę Państwu zdjęcie kolejnej ikony. Ta ikona pochodzi z IX wieku. Zauważcie Państwo, jakie łudzące podobieństwo między tronami na tej ikonie z XIX wieku i na tej ikonie z 1192 roku. Nie mamy wątpliwości, że autor ikony z Lagudery znał motywy ikon koptyjskich. Co więcej, przenieśmy się do Rzymu. Proszę Państwa, ta ikona, owszem, ona jest oryginalnie dosyć mocno uszkodzona, co tutaj oczywiście widać. Ta ikona znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria in Trastevere. To jest przełom VII i VIII wieku. Popatrzcie Państwo na te elementy tego tronu. Tutaj na elementy tego tronu i na elementy tego tronu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że u podstaw ikony z Cypru są ikony koptyjskie. I tak, drodzy Państwo, możemy dokonać pewnej syntezy. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy z sanktuarium naszego w Rzymie ma swoją mamę i będzie to ikona z Lagudery. Ale już teraz widać, że też ma swoją babcię.
a babcią są ikony koptyjskie. Drodzy Państwo, na początku XX wieku żaden z naukowców, przynajmniej nie znam takiego, nie wspominał w ogóle o istnieniu ani ikon koptyjskich, ani ikony z Lagudery. W tej chwili rozwój nauki posunął się tak daleko, że już znamy te wpływy. Pojawia się pytanie, czy ikona z Cypru rzeczywiście jest pierwszą ikoną Matki Bożej Pasyjnej właśnie z aniołami, którzy mają owe znaki męki? Czy też jest jeszcze inna, której nie znamy? Myślę, że czeka nas jeszcze trudna praca zbadania ikon koptyjskich. Co więcej, dotarłem do niektórych ikon koptyjskich, gdzie rzeczywiście są aniołowie. Tutaj też są aniołowie na tej ikonie z IX wieku. I ci aniołowie nie trzymają tych elementów pasyjnych, jak to jest na ikonie rzymskiej, czy też cypryjskiej, ale trzymają miecze. Miecze, nawiązując do słów, które usłyszała Matka Boża od Symeona. A więc już na ikonach koptyjskich jest ten element pasyjny. Ale ten element pasyjny bardziej odnosił się do Matki Bożej niż do Pana Jezusa. Tutaj, w tym wypadku, mamy zmianę. Zachęcam Państwa do poszukiwań, czy mamy jeszcze ikonę starszą pasyjną niż ikona w Laguderze. Pozdrawiam Państwa.